tym odcinku opowiadam o tym, dlaczego CX-30 nie nazywa się CX-4, dlaczego Mazda chce zostać japońską Skodą i po co napęd na wszystkie koła w bulwarówce. Zapraszam! Zacznijmy od nazwy. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o CX-30, uznałam, że będzie zastępować CX-3, ale nie, bo CX-30 to model mieszczący się pomiędzy CX-3 a CX-5. Trochę większy prześwit, trochę dłuższy rozstaw osi, sporo większy bagażnik. Po co to? Spójrzmy na inne marki. Skoda ma 3 SUV-y: Kamiq, Karoq i Kodiaq. Volkswagen ma ich 4: T-Cross, T-Roc, Tiguan i jeszcze wersja Allspace Touareg. Peugeot ma 2008, 3008 i 5008. Stworzenie SUV-a średnich rozmiarów ma ogromny sens dla Mazdy, a CX-30 z uwagi na to, że jest nowym modelem, od razu sporo wygrywa w porównaniu ze starszymi modelami marki. A dlaczego nie nazywa się CX-4, mimo że ta nazwa sama się nam nasuwa? Ano dlatego, że jest już taki model na rynek chiński. Jest mniej więcej wielkości CX-5, ale bardziej przypomina minivana. Pytaliście mnie o to, jak wygląda wnętrze w porównaniu ze starszymi modelami. Jest ogromna poprawa. Mówiłam już o tym w moim teście Mazdy 3, link w opisie wideo. Wnętrze jest nowoczesne. Zamiast doklejonego tabletu, którym trudno się było posługiwać, mamy wyświetlacz naturalnie połączony z resztą deski rozdzielczej. Zresztą całe wnętrze Mazdy CX-30 wygląda dobrze. Plastik nie jest zgrzebny, są ciekawe detale wykończenia i nic nie skrzypi. Widoczność jest o wiele lepsza niż w Mazdzie 3, co mnie bardzo cieszy. Co prawda linia okien, zauważyliście to pewnie, jest poprowadzona wysoko, ale za to wyraźnie widzę całe zegary, a to nie jest oczywiste przy moim ustawieniu fotela i kierownicy. Często, szczególnie w samochodach średniej wielkości, muszę iść na kompromis. Albo nie widzę górnej części zegarów, albo mam trochę za wysoko kierownicę. Dostałam też pytanie o system inforozrywki. Przede wszystkim działa o wiele szybciej niż jego poprzednik. Mazda zapewnia, że powstał z myślą o użytkowniku i jestem gotowa w to uwierzyć. Z drugiej strony poprzedni system inforozrywki w Mazdzie był tak zły, że każda poprawa to ogromny skok jakościowy. Tutaj da się już go używać. Pokrętło w stylu wczesnego iDrive w BMW jest sensowne i łatwo się go nauczyć. Niestety, nawigacja nadal jest za wolna. Nie mam na myśli tempa wyszukiwania wpisywanego adresu, ale to, co widzimy na mapie podczas wjazdu na rondo. W Hiszpanii lubią swoje ronda i to dobrze, ale Mazda nie pokazuje odpowiednio szybko, który zjazd nas interesuje. Co więcej, mapa nie nadąża się obrócić i parę razy musiałam nadkładać drogi, bo pojechałam nie tam, gdzie trzeba było. Co więcej, podpowiedzi dotyczące pasa ruchu nie zawsze się pojawiają. Na szczęście można już uruchomić Android Auto, co bardzo polecam, bo nawigacja od Google mniej się gubi i szybciej działa. Pewnym minusem jest to, że wtedy samochód przestaje wyświetlać ograniczenia prędkości, ale to niewielka strata, bo czyta je ze wszystkich znaków na trasie, także tych na zjazdach z autostrady, które mijamy. Jak na samochód rodzinny, w CX-30 nie ma zbyt wiele miejsca. Co więcej, nie ma wejść USB ani 12 V, więc ktokolwiek będzie siedział z tyłu, lepiej, żeby miał dobrą baterię w telefonie. Jest podłokietnik, chociaż trochę trudno go wyciągnąć. Mazda chce konkurować z Audi, BMW, Mercedesem i Volvo i cenowo daje radę. Ale jest jeszcze wygoda korzystania i tutaj CX-30 przegrywa choćby z Volvo XT40. Według producenta bagażnik CX-30 ma pojemność 430 litrów, ale kazaliście mi to sprawdzić. Ok, mam tu miarkę, sprawdzam. Ok, moje mało naukowe badania każą mi przypuszczać, że faktyczna pojemność bagażnika to 370 litrów nad podłogą, bo pod podłogą mieszka subwoofer. W wersji podstawowej klapę otwieramy i zamykamy ręcznie, ale w bogatszych wersjach jest już siłownik elektryczny.
chwilę to trwa. Właśnie, mówiąc o wersjach wyposażenia, Mazda przyjęła ciekawą strategię. O ile Mazda 3 była na papierze znacząco droższa od konkurencji, to już CX-30 ma ceny ewidentnie dopasowane do tego, co znajdziemy w cennikach francuskich czy niemieckich marek. Ale już w najtańszej wersji dostajemy adaptacyjny tempomat, system utrzymania na pasie ruchu, system rozpoznający znaki drogowe, wyświetlacz head-up i system inforozrywki z nawigacją. Mazda podkreśla zorientowanie na człowieka. Dlatego według informacji prasowej ostrzeżenia najpierw tylko mrugają, a dopiero kiedy jest to konieczne, wydają dźwięki. I faktycznie, dźwięki pojawiają się od czasu do czasu, ale konia z rzędem temu, kto od razu będzie wiedział, co samochód nam chce zakomunikować. To znaczy, że systemy wspomagania jazdy nie są idealnie dopasowane do kierowcy. Coś mi piszczy, coś mruga, a ja nie wiem, o co chodzi. System wykrywania ruchu za samochodem przy cofaniu nie wykrywa pieszych. Dobrze, że jest wyraźna kamera, bo w samochodzie o tym kształcie łatwo o kłopot przy cofaniu. Na pochwałę zasługuje wyświetlacz head-up. Jest czytelny, dane na nim odpowiednio dobrane, no i jest w pakiecie podstawowym. Mazda CX-30 nie ma szerokiej gamy silnikowej. Poza Skyactiv G o mocy 122 koni mechanicznych do wyboru w Polsce jest jeszcze Skyactiv X o mocy 180 koni. To te same silniki co w modelu Mazda 3, którym jeździłam parę miesięcy temu i nie byłam zachwycona Skyactiv G i nie dlatego, że samochód nie jechał, ale dlatego, że odłączenie cylindrów powodowało koszmarne wibracje. Tutaj nie ma tego problemu. Nie oczekuję sportowych wrażeń z jazdy od samochodu miejskiego, a na końcu, czego by o nich nie powiedzieć, i Mazda 3 i CX-30 są właśnie stworzone do miasta, ewentualnie w jakąś niekłopotliwą trasę. Wiecie, 2 razy do roku na wakacje, a nie 2 województwa co tydzień. Ale co z napędem na wszystkie koła? Kilka osób prosiło mnie na YouTubie, żebym przetestowała go w terenie. Litości, chłopaki, CX-30 ma 175 mm prześwitu, wyłącznie drogowe opony i żadnych zabezpieczeń od spodu. Chcecie się taplać w błocie? Kupcie sobie Jimny albo, nie wiem, Quada. Tutaj napęd na wszystkie koła nie ma służyć jeździe na przełaj, ale bezpieczeństwu na drodze, kiedy spadnie deszcz czy śnieg. Nadal wolałabym wersję ze skrzynią manualną. W modelu Mazda 3 działała bardzo dobrze, a automat jest nieprecyzyjny i nieprzyjemny. Samochód reaguje na naciśnięcie gazu z opóźnieniem. Nie daj sobie wmówić, że tak ma być, bo dobry automat nie szarpie i nie zwleka ze zmianą biegów. I nie mówię tu o samochodach sportowych, tylko o porównywalnych modelach konkurencji. Wyciszenie w CX-30 jest bardzo dobre. Nawet przy wyższych prędkościach w samochodzie jest cicho. Słychać głównie narowistą klimatyzację. Dziś jesteśmy w Hiszpanii, na zewnątrz jest 25 stopni i ustawienie klimatyzacji na 21 stopni powinno dawać miły chłód w samochodzie. Zamiast tego mamy okresowe podmuchy lodowatego powietrza. Czuję się jak pogodynka. Na południowym wschodzie okresowe podmuchy lodowatego powietrza. Mazda CX-30 jest na pewno najwygodniejszym crossoverem w gamie tej marki, ale nie jest moim zdaniem najlepszym crossoverem na rynku. Doceniam skok jakościowy, jaki dokonał się w dziedzinie systemu inforozrywki. Podoba mi się kształt auta, ale z Mazd najbardziej lubię moją MX-5. A co Ty myślisz o CX-30? Co Cię zachwyciło, a co Ci się nie podoba? Daj mi znać w komentarzu. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moim wideo. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki! I do zobaczenia!